Witajcie kochani, z tej strony Tamara w Academian Girl. Witam Was w kolejnym vlogu. Tym razem będzie to wyczekiwane długo Q&A Academian Girl, czyli Wasze pytania, no i moje odpowiedzi. Tym razem trochę inaczej, bo ruszamy z cyklem, który zapoczątkowałam na Instagramie, gdzie wrzucaliście swoje zdjęcia i pod spodem hashtagowaliście razem z zadawanymi pytaniami. Bardzo Wam dziękuję, mogłam zobaczyć tyle słodkich mordeczek, no a teraz przystępuję do odpowiadania na pytania. Zaczynamy, nawet zrymowałam. Pytanie numer 1 od pięknej, blondwłosej Nikusial. Czy zdarza Ci się, że zrezygnujesz z zakupu konkretnej rzeczy, ale jednak po kilku dniach wracasz, żeby ją kupić? Gdyby mi się nie zdarzyło, pewnie nie byłabym kobietą. Słuchajcie, to jest klasyk. Generalnie ja się tego oduczyłam, bo nie wiem, czy zdarza Wam się to również, ale chodzicie wokół jednej rzeczy, a może ona będzie taniej w innym sklepie, a może będzie coś podobnego, a może wrócę po nią jutro, a potem wracacie po nią jutro, albo za tydzień, albo za miesiąc, a tam już nic nie ma i po tej rzeczy zostaje tylko wspomnienie, a Wy nie możecie przestać o tym myśleć. Boże, to było to, a im bardziej tego nie ma w sklepie, tym bardziej to było to. Więc ja po prostu nauczyłam się, że jak mi się coś podoba, to staram się kupować to wtedy, kiedy mi się podoba, bo potem jak szukam kozaków, albo konkretnego płaszcza, albo czegokolwiek, zazwyczaj trudno jest znaleźć tą rzecz konkretnie w tym momencie. Lepiej jest nie zostawiać pieniędzy tylko na przykład na wyprzedaże, sobie mieć taki jakiś mały budżet też na takie rzeczy w normalnych cenach i potem jak Wam się coś podoba, to po prostu to kupić, bo gwarantuję, że potem takie utracone złote runo spędza sens powiek kobiecie i te buty, których nie kupiłam i ta bransoletka była taka piękna, jak ja ją teraz dostanę, więc zdarza mi się, ale teraz już coraz mniej, bo lepiej żyć tu i teraz. Pytanie numer 2 od pięknej, fioletowo-niebiesko-włosej nimfy. Czy chciałabyś zafarbować włosy na jakiś niecodzienny kolor? Tak? Nie? Dlaczego? No to jak wielu z Was pewnie nie pamięta, ja miałam kiedyś czerwone pasemka i nawet takie posty są na blogu, a to dlatego miałam czerwone pasemka, bo jak każda kobieta chciałam mieć chabrowe. Jeżeli ktoś tutaj się lekko skonfundował i nie do końca wie, o co mi chodzi, no to słuchajcie, ja mam kręcone włosy. Nakręcony fryzjer mi wyjaśnił, że niebieskie pasemka nie będą się trzymać za dobrze, więc lepiej, żeby Pani zrezygnowała. Może by Pani zrobić czerwone? No dobrze, jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. No i ja stwierdziłam, że dobra, zrobimy te czerwone pasemka. Nie chciałam całych włosów farbować, bo wiedziałam, że to będzie decyzja, którą trudno mi będzie odwrócić, więc może lepiej, żebym sobie kupiła perukę. Do tej pory zastanawiam się, dlaczego nie kupiłam sobie po prostu doczepianych pasemek, mając tą wiedzę, którą teraz mam i pamiętając, co się stało z moimi włosami. Więc słuchajcie, mój cudowny fryzjer, te włosy, jakby te pasemka były tutaj, on ściągnął z nich kolor, potem zrobiły się pomarańczowe, potem były prawie białe, a potem były czerwone przez jakieś 2 tygodnie, a potem zaczęły się spierać i zaczęły się kruszyć i zaczęły się skracać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje pasemka. Tak? Marzę o fioletowych albo niebieskich włosach jak postać z mangi. Niestety nie będzie mi to dane, chyba że planuję wyłysieć. Dobrze, pytanie numer 3, żeby nie było tylko śmiechowo, teraz o coś poważnego. Chodzisz do kościoła, a może wyznajesz inną wiarę? Liczę, że odpowiesz, bardzo lubię Cię słuchać. Dziewczynka jest przecudowna, która mi zadała to pytanie, ale niestety ma nick taki, że nie, musisz mi wybaczyć, że go nie przeczytam, bo zaczyna się na X i to już jest pierwsza trudność. Odpowiem na to pytanie, bo nie mam z tym totalnie problemu. Jestem chrześcijanką, teoretycznie katoliczką, ale no trudno mi o tym mówić, bo też nie chodzę do kościoła, więc a nie ma podobno czegoś takiego jak wierzący niepraktykujący, natomiast ja jestem wierząca, nie mam z tym problemu, natomiast też nie narzucam nikomu swojej wiary, nie mam problemu z ludźmi, którzy są ateistami, chociaż myślę, że wiara jest czymś pięknym i szkoda trochę, że z kościołem się dzieje to, co się dzieje, ale no niestety, to jest temat na inną dyskusję i dużo dłuższą. W każdym razie tak, wierzę w Boga i dobrze mi z tym. Pytanie numer 4 od Emily.
Co sądzisz o piercingu i tatuażach? Czy sama jakieś masz? Pozdrawiam cieplutko. Moja droga, niestety nie mam żadnych tatuaży, natomiast nie mam absolutnie nic przeciw. Uważam, że pamiętajcie, ja jestem PSP, więc mogę być trochę spaczona w pewnych względach. W innych bardziej, w jeszcze innych mniej, a w jeszcze innych nigdy się nie dowiecie. If you know what I mean. W każdym razie ja jestem PSP, więc każdą formę, także tatuaże traktuję jako formę sztuki. Zresztą bardzo mi się to podoba. Nie jest to coś, co ja sama do końca bym chciała praktykować na swoim ciele, w takim sensie, że jeszcze jakoś nie czuję, że chciałabym mieć gdzieś tatuaż. Jeżeli to się zmieni, to nie będę miała z tym problemu. Uważam, że potrafią być naprawdę piękne. Jeżeli ktoś się z nimi fantastycznie czuje, to absolutnie byłabym daleka od tego, żeby kogoś za to, tak jak czasami się zdarza, tak, że jak będziesz miał 70 lat, to jak będziesz wyglądać. Zajebiście. Więc w ogóle wiecie, więcej luzu, tatuaże są fajne, jeżeli ktoś się z nimi dobrze czuje, to totalnie nie mam z tym problemu, a i chętnie sobie popodziwiam. Przechodzimy do kolejnego pytania, przepraszam, że tak płynnie, 5, bo ono zahacza o to, na które teraz odpowiedziałam, znajdę swoją kartkę. Tak jest, bo Ania zapytała mnie, co sądzisz o wytatuowanych nauczycielach lub pedagogach w przedszkolu? Czy uważasz, że daje to przykład tolerancji już we wczesnych latach edukacji? Droga Aniu, bo kontynuujemy ten temat, nie mam totalnie problemu z tym, że ktoś ma tatuaż, bo to, co się liczy w przedszkolu, to żeby być ciepłym dla dzieciaków, żeby im przekazywać wiedzę, a nie to, czy macie wytatuowaną rękę, nos, czy może nogę. Dla mnie nie ma to totalnie znaczenia i nigdy bym nie miała problemu z tym, żeby dziecko posłać do przedszkola, gdzie jest wytatuowana pani przedszkolanka. Uważałam, że to nawet trochę cool. I niech dzieci się uczą, że ludzie są różni, tak jak mówisz, a tolerancja jest strasznie ważna już we wczesnych latach. To kochani, już tutaj magię odprawiam. Dziękuję Wam za kolejnego cudownego vloga. Dziękuję Wam za Wasze pytania, za to, że mogłam Was w końcu zobaczyć. To jest super fajne. Pamiętajcie o hashtagu QA Macadamian Girl na Instagramie. Ja Was zachęcam do subskrybowania kanału, do klikania kciuków w górę i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!